Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Czy widać ten wzrost? Co się dzieje na giełdzie? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji lutowej, która startuje już w przyszłym tygodniu, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. I oczywiście zapraszam także w przyszły wtorek, 21 lutego do kawiarni Agere Contra na spotkanie ze mną przy piwie. Będziemy także mówić o tym, jak zarabiać podczas kryzysu na obligacjach. Widzicie Państwo w tle adres kawiarni i opis wydarzenia, a tam na dole w opisie będzie dodatkowy link dla tych wszystkich, którzy chcieliby się zapisać i spotkać ze mną fizycznie we wtorek i porozmawiać o ciekawych sytuacjach i wydarzeniach na rynku. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Czy widać ten wzrost? Co się dzieje na giełdzie? Wczorajsze wydarzenia makroekonomiczne zaczęły sygnalizować nam, że sytuacja w gospodarce nie jest aż tak zła, jak wcześniej można było zakładać. Dlatego też przyszłe stopy procentowe poszły jednak w górę i oczekiwania na to, że Fed będzie bardziej agresywnie prowadził politykę monetarną także. Natomiast, drodzy Państwo, co jest niezwykle istotne, gigantyczna odporność giełdy papierów wartościowych na rosnące rynkowe stopy procentowe oraz oczekiwania co do przyszłej stopy procentowej pokazują nam zmianę sentymentu, pokazują nam, że rynek ma ochotę ruszyć w górę, kontynuować ruch do góry w kierunku maksimów wszechczasów na niektórych giełdach papierów wartościowych i to bez względu na to, jaka jest stopa procentowa. To naprawdę sygnalizuje jednoznacznie, że sentyment jest w tym kierunku jednoznaczny i nie ma co walczyć z taśmą, jak to mówi stare rynkowe powiedzenie. Dlatego też, innymi słowami, jeżeli coś nie chce spadać, będzie rosnąć. Dlatego też wczorajsza sesja na Wall Street moim zdaniem powinna być zdiagnozowana i zinterpretowana niezwykle optymistycznie i zachęcająco do tego, żeby wieścić kontynuację tendencji wzrostowej. Od dzisiaj już będziemy tworzyć świecę tygodniową i wygląda na to, że na indeksie Standard & Poor's obroni się poziom 4100 punktów po tym, jak poznaliśmy dane z rynku pracy, które były fantastyczne, po tym, jak poznaliśmy dane o inflacji, po tym, jak poznaliśmy informacje z Fedu, rynek nie chce spadać, a jeżeli coś nie chce spadać, będzie rosnąć. Więc, drodzy Państwo, spodziewam się wkrótce wybicia nad ostatnie maksima i ruchu wzrostowego i kontynuacji tendencji wzrostowej na giełdzie papierów wartościowych na Wall Street i prawdopodobnie także na wszystkich innych klasach związanych z ryzykiem. Bądźmy gotowi na to, że giełda papierów wartościowych będzie miała ochotę na kontynuację ruchu wzrostowego, a szczególnie dobrze to widać wszędzie tam, gdzie nie ma Wall Street, ponieważ indeks FTSE jest na swoich nowych historycznych maksimach wszechczasów. Indeks DAX nie był w stanie pokonać najbliższego nawet swojego wsparcia, a to faworyzuje scenariusze, które mówią, że nawet w perspektywie następnych dni i tygodni będziemy atakować maksima wszechczasów na giełdzie w Niemczech. I podobne zjawiska widzimy na różnych innych rynkach finansowych, a także optymizm zaczyna być widoczny na rynkach emerging markets i to pomimo tego, że ten euro-dolar jednak cały czas sygnalizuje bycie w korekcie na rzecz umocnienia, teoretycznie powinno dać nam to falę mocnej korekty na rynkach emerging markets, na rynkach wzrostowych, ale tak się nie dzieje, a dzisiaj zachowanie giełdy w Hongkongu jest tego najlepszym przykładem, ponieważ nie ma kontynuacji ruchu w dół po tym, jak rynek opuścił dołem, starał się przynajmniej opuścić dołem 4-miesięczny kanał wzrostowy. Dlatego też wydarzenia są optymistyczne, widać wzrosty i co się dzieje na giełdach jest niezwykle optymistyczne, by wieścić kontynuację ruchu w górę i prawdopodobnie ten optymizm pojawi się także na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, która będzie miała potencjał, żeby zakończyć swoją korektę, która od miesiąca ma miejsce. Na wykresie bardzo ładnie widać, że rośnie znaczenie oporu w rejonie 1900 punktów. Każde pokonanie, każde wyjście w górę będzie sygnalizowało, że rynek ma naprawdę ochotę
zaatakować maksima tendencji wzrostowej z potencjałem wybicia nad poziom 2000 punktów. Dlatego obserwujmy, co się dzisiaj będzie działo na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, ponieważ ten optymizm giełdy chińskiej powinien przelać się także na otwarciu co najmniej na giełdę papierów wartościowych w Warszawie, a potem będziemy oczywiście podlegać emocjom, które się pojawiają, będą się pojawiać podczas całej dzisiejszej sesji. Z danych makroekonomicznych, na które warto zwrócić uwagę, to dzisiaj o godzinie 14:30 poznamy cotygodniowe dane z rynku pracy. One będą miały oczywiście także znaczenie, ale przede wszystkim będziemy zwracać swoją uwagę na inflację producencką, inflację PPI, ponieważ tutaj tendencje dezinflacyjne naprawdę mają być jeszcze wyraźniej zarysowane. Prognozy mówią o tym, że inflacja w styczniu spadnie do poziomu 5,4, a w grudniu było to 6,2 i tak samo będziemy obserwować, czy te zjawiska dezinflacyjne się powielają, czy też nie, jaka jest ich skala, jakie jest przełożenie tych zjawisk na to, co płynie z sektora przemysłowego. Dlatego też właśnie na tych danych dzisiaj rynek będzie się koncentrował. Przede wszystkim oczywiście rynek przyszłej stopy procentowej i rynek obligacji. Dlatego bądźmy czujni i wyczuleni na to, co się wydarzy po godzinie 14:30. Na co moim zdaniem należy jeszcze zwrócić bardzo baczną uwagę, co fantastycznie zaczyna teraz pokazywać sentyment. To zachowanie Bitcoina, który wczoraj w niezwykle dynamiczny sposób nie tylko pokonał opory swoje krótkoterminowe w rejonie $22,300, ale to wybicie z ostatnich godzin na ten opór przynosi nam dynamiczny ruch wzrostowy, który powoduje, że przeszliśmy ostatnie maksima oraz zaatakowano momentalnie średnią 200-sesyjną na wykresie tygodniowym oraz rejon okolic $25,000. Na tym wykresie tygodniowym jeszcze lepiej widać, dlaczego te poziomy, na których teraz się znajdujemy, są takie istotne, ponieważ gdyby się okazało, że ten impuls nie jest przypadkowy, że wybijamy się jednak nad poziom $25,000, otwierają się perspektywy do bardzo dynamicznych ruchów wzrostowych, kontynuacji tendencji wzrostowej, a oczywiście zachowanie Bitcoina byłoby także świetnym pretekstem do tego, żeby ryzyko na całym świecie było kupowane. Bitcoin zaczyna żyć ewidentnie tak jakby też swoim własnym życiem, jest odporny na zachowanie na przykład surowców czy też amerykańskiego dolara, więc jeżeli na całym świecie jeszcze bardziej zwiększyłby się sentyment na rzecz ryzyka, to moim zdaniem jeszcze bardziej możemy być świadkami przyspieszenia tendencji wzrostowej na Bitcoinie, a wprawne oko inwestorów na wykresie tygodniowym zakłada, że wyjście nad poziom $25,000 będzie oznaczało także ukształtowanie formacji odwrócenia tendencji spadkowej na wzrostową z potencjałem ruchu nawet w okolicy $35,000. Dlatego też to, co się wkrótce wydarzy na kryptowalucie tej najbardziej popularnej, będzie dla nas niezwykle istotne. Radzę, sygnalizuję, poświęcić dużo czasu na monitorowanie Bitcoina, obserwacji tego, co się tam dzieje, ponieważ będziemy także sprawdzać i weryfikować też, że to, co się dzieje na kryptowalucie, przyspiesza wydarzenia, które będą się działy na szerokim rynku. A jak widzimy na zachowaniu amerykańskich obligacji, spadki cen amerykańskich obligacji do poziomów, które były obserwowane ostatnio pod koniec grudnia. Wzrosty, czyli wzrosty rentowności w okolicy poziomu 3,80 są zupełnie zignorowane przez rynek ryzyka, a to naprawdę potwierdza, że rynek ma ochotę wyciskać ryzyko tak wysoko, jak tylko się da, a gdyby doszło do jakiegoś odwrócenia tendencji na obligacjach po tych danych o inflacji, które dzisiaj poznamy o godzinie 14:30, to oczywiście byłby to silny sygnał do tego, żeby i zwrot na obligacjach doprowadził do przyspieszenia tendencji wzrostowych na giełdach papierów wartościowych, więc po tym, co się dzieje, można określić prawdopodobieństwo kontynuacji wzrostu w końcówce tego tygodnia i w końcówce lutego na giełdach na całym świecie na około 75%, i oczywiście jest to bardzo dobra wiadomość. Plus, jeżeli do tego dojdzie fakt, że euro-dolar, który nie chce pokonać dolnego ograniczenia tych kanałów wzrostowych widocznych na wykresie, nie chce pokonać ostatecznie poziomu 1,07. Jeżeli euro-dolar zacząłby rosnąć, to jeszcze bardziej ten popyt na ryzyko miałby wsparcie, plus
w sytuacji, kiedy doszłoby do pokonania poziomu 1,08, to jeszcze bardziej rynek nastawiłby się na kupowanie ryzyka. Dlatego też myślę, że posiadanie krótkich pozycji na giełdzie papierów wartościowych obarczone jest teraz gigantycznym ryzykiem i obawy o to, że będą te pozycje generować straty, silnie rosną. Mamy także ruch wzrostowy na parze dolar do jena, ale jest to przede wszystkim wywołane zachowaniem amerykańskich obligacji. Dlatego też, jeżeli inwestujemy na jenie, bądźmy wyczuleni na to, co się wydarzy na rentownościach po godzinie 14:30, czyli po danych o inflacji. I na uwagę zasługują także dane o wydarzenia na rynku funta brytyjskiego, ponieważ te dane o inflacji, które poznaliśmy w ostatnim czasie, pokazują, że jest ona najwyższa wśród krajów tych najbardziej rozwiniętych, wyższa niż w strefie euro i wyższa niż w Stanach Zjednoczonych, co według rynku jest pretekstem do tego, żeby funta brytyjskiego osłabiać. I sytuacja techniczna także faworyzuje scenariusze prowzrostowe na parze euro do funta brytyjskiego. Obserwujemy spadki ceny złota na fali zachowania amerykańskiego dolara i obligacji. Dlatego też dzisiaj złoto także powinno być wyczulone na wydarzenia po godzinie 14:30. Równolegle patrzmy na zachowanie srebra, ponieważ srebro jest dokładnie na swoim długoterminowym wsparciu plus na średniej kroczącej, która jest widoczna na wykresie tygodniowym. Dlatego też to, co się wkrótce tutaj wydarzy, powinno pociągnąć za sobą dodatkową zmienność, wzrost atrakcyjności ruchów tutaj, amplitudy wahań na srebrze. Do tego bądźmy gotowi praktycznie na ruch w każdą stronę. Natomiast słabość popytu na ryzyko jest widoczna na cenie miedzi, ponieważ wczoraj nie udało się wrócić nad poziom $9,000. Dlatego też dzisiaj, jeżeli faktycznie będziemy świadkami kontynuacji utrzymywania pod poziomem $9,000, to ta sytuacja będzie dodatkowo sprzyjała temu, żeby klasyfikować ten ruch na giełdach papierów wartościowych jako pewnego rodzaju pułapkę. Natomiast jeżeli cena miedzi zaczęłaby dynamicznie ruszać w górę i wspierać popyt na ryzyko, to szansa na kontynuację ruchu w górę na giełdach jeszcze bardziej by wzrosła. Dlatego też bądźmy gotowi na bardzo dużą aktywność ceny miedzi. Ja cały czas przywiązuję do tego dużą wagę, chociaż giełdy papierów wartościowych zachowują się tak, jakby ignorowały sygnały płynące z rynku surowcowego. Na cenie ropy naftowej bujamy się cały czas w okolicach $77. Przypominam, jest to miejsce, gdzie przebiega średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym. No i na końcu polskie aktywa. Już o giełdzie papierów wartościowych było wspomniane. Polskie obligacje, które powinny zareagować na wczorajsze dane, które powinny cały czas reagować na wszystkie informacje, które ze świata się pojawiają. Na razie generują sygnały neutralne z przewagą krótkoterminowych nastawień na korektę. Obligacje nie są w stanie na razie na dziesiątkach przekroczyć poziomu 6,10, a to jest dobra wiadomość, ponieważ sygnalizuje, że dane o inflacji to jest pretekst ku temu, żeby jednak kupować przecenione lekko chwilowo obligacje, licząc na to, że procesy dezinflacyjne będą kontynuowane. Dlatego też ETF na polską krzywą dochodowości cały czas generuje nam tutaj sygnały prowzrostowe, ponieważ utrzymujemy się zdecydowanie nad linią szyi formacji podwójne dno. Rynek złotego powinien zareagować tak jak rynek euro-dolara. Jeżeli dzisiaj euro-dolar potwierdzi zachowanie popytu na ryzyko, czyli że giełda papierów wartościowych generuje sygnały zachęcające dla ryzyka, to także w takiej sytuacji złoty powinien się umacniać i powinniśmy raczej testować wsparcia niż opory i daje scenariuszom prospadkowym na parach euro, złoty i dolar złotym szansę około 60-65% prawdopodobieństwa, że będziemy właśnie świadkami ruchu w dół i że nawróci tendencja sprzyjająca krajowej walucie. Jeden z głównych warunków, żeby tak się stało, to to, żeby po 14:30 dzisiaj euro-dolar ruszył w górę. Jeżeli tak się stanie, to złoty zacznie się znowu dynamicznie umacniać. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość
I oczywiście zachęcam tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji lutowej, która startuje już w przyszłym tygodniu, do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę dzisiaj stopy zwrotu i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Pozdrawiam.